Jestem kierowcą ciężarówki na długich trasach. Zwykle jeżdżę po 9 godzin, przeważnie nocami. Kilka miesięcy temu, jak zwykle, po północy jechałem spokojną drogą i słuchałem audiobooka. Nie wiem, jak długo już prowadziłem, ale senność dopadła mnie niespodziewanie. Sięgnąłem na fotel pasażera, żeby chwycić napój energetyczny. Znalazłem jednak tylko puste puszki, które obijały się jedna o drugą. Pomyślałem więc, że zatrzymam się na szybko w najbliższym sklepie. Niedługo później podjechałem pod naprawdę obskurny, mały lokal. Światło w środku było przygaszone i lekko czerwone. Atmosfera była dziwna. Nie byłem nawet pewien, czy sklep jest otwarty, ale na witrynie cicho brzęczał neon z napisem Open. Kiedy wszedłem do środka, zadzwonił mały dzwonek przy drzwiach. Przy ladzie jednak nikogo nie było. Całe miejsce wydawało się martwe. Na półkach był bardzo mały wybór produktów. Zakurzone puszki, pomarszczone paczki chipsów. Na pustym podgrzewaczu do hot dogów znajdowała się jakaś dziwna czerwona ciecz. Wyglądało to tak, jakby to miejsce dawno zostało opuszczone. Chciałem tylko złapać energetyka i jak najszybciej stamtąd wyjść, ale nigdzie nie mogłem żadnego znaleźć. Nagle usłyszałem za sobą metaliczny brzęk. Odwróciłem się i zobaczyłem starszego mężczyznę, który zamykał przednie drzwi łańcuchem. Przestraszony krzyknąłem: „Hej, ja tu jestem!” Ale mężczyzna w ogóle nie zareagował. Zakładał kłódkę na długi łańcuch przeciągnięty przez drzwi wejściowe. Potem zgasił światła. W jednej chwili w sklepie zrobiło się kompletnie ciemno. Rzuciłem się w jego stronę i złapałem go za ramię. Powoli odwrócił się do mnie, jakby od początku wiedział, że tam stoję. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale jego głos brzmiał źle. Był stłumiony i nienaturalny, a gdy otworzył usta szerzej, zobaczyłem jego język. Był krótki i zmasakrowany, jakby ktoś go obciął. Byłem jednocześnie przerażony i wściekły. Zacząłem nim mocno potrząsać i krzyczeć, żeby otworzył drzwi, ale nie odpowiadał. Tylko otwierał i zamykał usta, jakby próbował coś powiedzieć. Nie wydobywał z siebie żadnego dźwięku. Wtedy za mną otworzyły się drzwi do pomieszczenia dla pracowników. Usłyszałem ciężkie kroki. Było ciemno, więc nie widziałem wszystkiego wyraźnie, ale były to dwie bardzo wysokie osoby. Rozmawiały o czymś między sobą. Brzmiało to na ukraiński, ale nie mam pojęcia, jaki to był język. A kiedy wyszli z ciemności, zobaczyłem coś, czego nigdy nie zapomnę. Byli owinięci od stóp do głów taśmą klejącą. Każdy z nich trzymał nóż, ale to nie były zwykłe noże. Ostrza miały spiralny kształt. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Spojrzeli na siebie i zaczęli się śmiać. Potem odwrócili głowy w moją stronę. W tym momencie miałem tylko jedną myśl. Już po mnie. Nagle stary mężczyzna ruszył w stronę lady i właśnie wtedy zauważyłem, że drzwi nie były jeszcze całkowicie zamknięte. Odblokowałem je, szarpnąłem za klamkę i wybiegłem na zewnątrz. Faceci owinięci taśmą nie ruszyli za mną. Po prostu stali w drzwiach i patrzyli. Starszy mężczyzna trzymał teraz mop, a tamtych dwóch zaczęło przywoływać mnie gestem do siebie. Jeden z nich machał czymś, co wyglądało jak baton. Wskoczyłem do ciężarówki, odpaliłem silnik i jak najszybciej stamtąd odjechałem. Kiedy spojrzałem w lusterko, zobaczyłem, że światła szyldu natychmiast zgasły. Nikt nie wyszedł za mną ze sklepu. Zadzwoniłem na policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, tych ludzi już dawno tam nie było. Okazało się, że sklep był zamknięty od długiego czasu. Kiedy policjanci weszli do pomieszczenia dla pracowników, znaleźli na podłodze duże wiadro ze środkiem czyszczącym, a na biurku były dziesiątki śladów po cięciach nożem. Udało im się namierzyć sprawców, ale nie mam pojęcia, co stało się później. Wiem tylko, że już nigdy nie zatrzymam się w podejrzanych miejscach na odludziu. Nie po tamtej nocy.